Czas na poke bieganie, podejście drugie. Przebiegliśmy jakieś 3 km, ale co z tego, bo cały czas tu trzeba się zatrzymywać, bo wyskakuje jakiś rzadki Pokémon. Wszyscy dookoła grają, jest atmosfera wielkiego pokemonowego święta. Ja pierdzielę, wszyscy ci ludzie grają w Pokémony. Jak się tak biegnie, to przypominają się wszystkie deserki, które się je. Pamiętajcie, co się mówi władcy pączków? Nie dzisiaj! 3 kilometers completed. Time 10 km, 53 minut. Jest ok. Udało się wybiegać 10-kilometrowe jajo. Nie wygląda za groźnie. Znaleźliśmy Pokemony. Oddaję głos do studia. Zmęczyłem się. Jak myślę sobie o tym vlogu moim, to jedną z najważniejszych jego cech, z których jestem zadowolony, jest fakt, jak udaje się w nim pokazać japońskie życie, japońską codzienność, w wydaniu oczywiście obcokrajowca, który mieszka sobie w Japonii. To jest coś, co ja naprawdę chciałbym oglądać, zanim przyjechałem do Japonii. To był aspekt życia tutaj, który mnie najbardziej interesował. Jakieś postępy, coś ciekawego się wydarzyło? Dalej grinduję. Nie się już nie chce. Tak? Będę miała dużo tych do ewoluowania. Fajnie. Powiedz mi, jak się to mówi, ewoluować. Jestem tu już prawie 2,5 roku. W zeszłym roku zrobiłem takie filmy podsumowujące, co mi się podoba w mieszkaniu w Japonii, co mi się nie podoba w mieszkaniu w Japonii. Jak ich nie widzieliście, to je polecam, bo to wszystko jest cały czas dla mnie jak najbardziej aktualne. Chociaż oczywiście każde miejsce na świecie, gdzie możesz mieszkać, to tylko miejsce, takie samo jak każde inne. To Japonia ma pewne charakterystyki, od których naprawdę trudno jest się odzwyczaić. Na przykład poziom bezpieczeństwa. To, że idziesz na muzyczny festiwal i możesz sobie przypiąć telefon do gniazdka w jednym namiocie, nikt ci go nie weźmie, jak cię tam nie będzie przez godzinę. Nie dziwota, że japońscy turyści są znani jako łatwe cele dla wszystkich złodziei i oszustów na całym świecie. Druga rzecz to jedzenie. Nawet zwykłe frytki w Japonii można znaleźć na takim poziomie, że trudno je porównać z czymkolwiek innym. Zajebista frytka. Nie musisz jeść japońskiego jedzenia w Japonii. Możesz jeść w zasadzie z całego świata i wszystko jest na najwyższym poziomie. Zajebista frytka. Kraj, gdzie wszystko jest strasznie wygodne po prostu. Nawet zakupy na przykład. Wszędzie jesteś w stanie kupić wszystko, czego potrzebujesz. Przecież myśleć w ogóle o tym, żeby planować zakupy na przyszłość, bo wszystko jest zawsze dostępne. Jak mieszkasz blisko jakiegoś centrum, to znajdziesz też całą elektronikę, jaką jesteś w stanie sobie wyobrazić. Ja jako, że często kupuję jakieś sprzęty, to już zapomniałem, jak to jest w ogóle oglądać na przykład obiektywy przez internet i potem kupować na Allegro. No tutaj po prostu idę do sklepu, testuję sobie sam i zawsze wszystko jest. Co robisz? Będą mi prostować włosy. Kasia się załapała na darmową usługę fryzjerską. To jest ciekawy off-topic dzisiaj. W Tokio jest tak, że fryzjerzy... W sumie mówiłem już kiedyś to na filmie. Zrobiłem kiedyś film o fryzjerach, to zobaczcie. W każdym razie wczoraj na ulicy nas zaczepili, żeby Kasi zrobić fryzurę za darmo, bo chcą sobie poćwiczyć kręcone włosy białych ludzi. No takie... Zajebiste koszulki z Gudetama. To był nieplanowany wydatek, ale raz się żyje, nie? Koszulkę mogę sobie kupić raz na jakiś czas. No. Idę się teraz w ogóle zobaczyć z parą widzów, którzy do mnie napisali, że są w Tokio i chcą się zobaczyć. Nie robię tego zawsze, jak ktoś do mnie pisze i też nie mam jakiejś szczególnej logiki, kiedy jestem dostępny, kiedy nie. Zawsze mi miło się zobaczyć z ludźmi z Polski, ale no szczerze mówiąc wielu ludziom nie jestem w stanie odpisać ani tym bardziej się spotkać, bo po prostu dużo takich rzeczy dostaję. Natomiast no fajnie się zobaczyć z kimś raz na jakiś czas. To chyba oni. Także spotkałem się z Anią i z Adamem. Dzień dobry. I idziemy do parku jogi oglądać, jak ludzie łapią Pokemony.
Impreza z Pokemonami trwa tutaj normalnie. Nikogo nie ma po nocy. Japonia oczywiście nie jest przy tym żadnym absolutnie rajem. Ma swoje problemy. Na przykład to, że śniadania są słabe. Nie ma tutaj w ogóle kultury śniadaniowej, a przecież śniadanie, come on. Moim największym problemem w Japonii jest to, że jako, że jestem introwertykiem, to żeby zawierać znajomości, wolę, żeby ta druga osoba wykonała pierwszy krok, bo ja nie lubię rozmawiać z nieznajomymi. W Japonii wszyscy tacy są. Więc jakby mamy tu impas, ja i Japonia, bo nikt nie zagaduje do drugiej strony. Fajny kapelusz. Impulse purchase. Jest już późniejszy wieczór, tłum nie słabnie. Patrzcie ile ludzi, wszyscy łapią poki. W tej grze nie ma skilla, nie masz w czym być dobry, tylko po prostu im więcej czasu na tym tracisz, tym dalej jesteś i... Jezus Maria, ile trenerów Pokemonów czeka na światła. Pomyśleć, że przez 1,5 roku oglądałem Cię tylko na YouTubie, a teraz może chodzę tutaj z Tobą po tych ulicach. To się wydaje takie nieirracjonalne. Okej. Cześć! Zadowolony z zakupu? Asia odkryła swoje powołanie i będzie teraz kręcić, tak? To co robimy? Opowiedz nam, co kupiłeś. Już pokazywałem. A, okej, to chyba już nie ma co nagrywać. To już chyba koniec. Chyba koniec. Bardzo mi zależy, żebyście wy jako widzowie tego vloga mieli dość wierny obraz tego, jak wygląda moje życie i jak wygląda życie kogoś takiego jak ja w Japonii. I staram się przekazywać tutaj obraz, który nie jest przekłamany, więc jak jest nuda, to jest nuda. Jak coś się dzieje, to się dzieje. Jak przyjechałem do Japonii, najbardziej fascynowała mnie codzienność. I to jest coś, co chciałem zawsze oddać, ale dopóki nie zacząłem robić daily vloga, to było niemożliwe. Strasznie się cieszę, że mam możliwość kształtowania tego, jak duża część ludzi zainteresowanych Japonią w Polsce widzi właśnie japońską codzienność. Wydaje mi się, że parę lat temu po prostu nie było w polskim języku źródła takiej praktycznej obserwacji, jakiej ja mam możliwość oferować teraz. Poprzez YouTube'a i poprzez wasze wsparcie i poprzez całą tę sytuację, która mnie tutaj doprowadziła. Jak robiliśmy vlogi ze Wagapais, to właśnie popełniliśmy ten błąd, że za bardzo próbowaliśmy pokazywać ekscytujące życie. Tymczasem prawdziwe życie jest takie, że czasem chcesz odpocząć, czasem jest nudniejszy dzień, czasem jest wszystko takie przewidywalne. Czuję, że przez to, że daily vloguję w ten sposób, że wszystko jest prawdą, macie bardziej dokumentalne spojrzenie na to, jak wygląda tutaj życie. Mając to wszystko na uwadze, szczerze mówiąc, bardzo solidnie tęsknię za Polską w tym momencie. Ale całe szczęście niedługo będzie okazja przyjechać. Mam nadzieję, że w szczególności widzą to Krzysztof Tys, Sylwia Czukiewska, Tomasz Pluszczyk, Wistret, Emtej, Oskar Jaśkiewicz, Michał Grochala, Szyraf, Dawid Kowal, Jonatan Witoszek. Dzięki za wsparcie i widzimy się jutro.